3,5 metra od ziemi. Ekstremalnie wysoko jak na zimorodka. Przebłysk światła na skrzydełku padnie, ta startuje, no. Miód malina. Po niezwykłym sukcesie projektu z zimorodkiem, który ostatnio przeprowadziłem, dzisiaj pora na wilgę i pora na kukułkę. Ostatnio dosyć sporo uganiałem się za tą kukułką. Nie tylko za nią. Tak naprawdę temat kukułki to wyszedł w momencie, w którym próbowałem zasadzić się na łosia, który pojawił się w mojej okolicy. Okazało się, że klępa jest widywana gdzieś na polu, więc zasadziłem się tam 2 dni z rzędu o różnych porach. Na razie niestety bez efektu. Jest już kukułka, ja też przebrałem się już w strój, także powoli będę starał się podchodzić ją w tym miejscu, w którym widziałem ją ostatnio. A słyszę, że kuka dokładnie z tego samego kierunku, także mam nadzieję, że przyjdę i będę miał ją jak na widelcu. Nie chcę siadać tutaj nigdzie nisko. Mam tutaj tą gałąź. I tam. Ja wiem, że to jest bardzo pobożna lista życzeń, żeby w tej odległości zrobić jej zdjęcie, ale nie próbujesz, nie wiesz. Na chwilę obecną postaram się zmienić miejsce. Posłyszałem w oddali jeszcze jedną. Pora na podsumowanie dzisiejszego dnia. Bez sukcesów. Kukułka okazała się być dla mnie zbyt trudnym przeciwnikiem na dzień dzisiejszy. Fruwała jedynie w koronach drzew wysoko. Nie była skora do tego, żeby wylądować w miejscu, w którym bym sobie tego życzył. Szukałem miejsc typu taka polana lub parcela pozrębowa. No niestety nie dla mnie dzisiaj zdjęcie kukułki, ale żeby nie było tego, tak wszystko dzisiaj fruwało wysoko. Udało mi się sfotografować zimorodka, który siedział w moim uważaniu 3,5 metra od ziemi. Ekstremalnie wysoko jak na zimorodka, niebywałe. Na pewno ja bym duże pieniądze postawił na to, że zimorodek nie jest w stanie tak wysoko siedzieć, bo i po co? A jednak. Nie dzisiaj. No nie zawsze muszą być kadry, które zrywają papy z dachu, nie? Albo przynajmniej tak powinienem powiedzieć, żeby było miło. Powoli zbliżam się do jednego z miejsc, gdzie ostatnio próbowałem płocić tą kukułkę, więc podejrzewam, skoczę szybko w kamuflaż. Po pierwsze, bo chcę być troszkę bardziej ukryty, a po drugie, nie chcę, żeby mnie żywcem zeżarły te cholerne komary. Powiedzcie mi, kto wymyślił komary? Ja nie wiem. Pech chciał, że jak biegałem za kukułką, to usłyszałem te żurawie. Spacerując po lesie, znalazłem borsucze nory. Borsucze albo lisie, ale wiele wskazuje na to, że jest to nora borsuka. Z tego powodu, że widziałem ślady po czyszczeniu nory. Więc nora jest jak najbardziej używana, a lisy swoich nor nie czyszczą, bo to są brutasy, jak nie wiem.
Wracam właśnie, jak się okazało, z jednego z bardziej udanych fotograficznych dni, jakie miałem ostatnimi czasy. A stwierdziłem, że jednak pogadam sobie trochę na głos. Z tego powodu, że jak nie gadam i idę po cichu, to na przykład kozioł, który siedzi gdzieś tam, lub sarna, w panice później ucieka przez ten las. Szkoda mi go, bo nie jest moją intencją go płoszyć, a w momencie takim, kiedy ja sobie chodzę i rozmawiam, no tak jak robię to teraz, to one są w stanie dużo szybciej wyczaić, że zbliża się potencjalne zagrożenie i po prostu zwyczajnie w zorganizowanym pośpiechu zbiorą się z legowisk, jeżeli jeszcze nie wyszły żerować, i zwyczajnie pójdą szukać bardziej bezpiecznego dla nich w danym momencie miejsca. Nie łamiąc przy okazji poroży, nie obijając się o drzewa, o konary i tak dalej. Zamierzam pojeździć trochę, paręnaście kilometrów ode mnie. Jest potężny las i no, robiłem już rekonesans taki pośród znajomych i okazuje się, że no, tam, gdzie kiedyś jeździłem szukać danieli, jest duża szansa na to, że będę mógł drapnąć na przykład tropy wilka, co dla mnie, panie kochany. Także wilk, ja mówię, super sprawa, ale jakie to trzeba mieć szczęście, jaki to trzeba mieć skill, ile to trzeba poświęcić czasu i wszystkiego, żeby mu zrobić konkretną, fajną fotografię. Ja wiem, że są takie sytuacje, kiedy wychodzi się gdzieś na polanę w lesie, siada się pod świerkiem, siedzi i patrzy i nagle wychodzi wilk szary, wychodzi i dumnie stoi. Z tyłu delikatna mgiełka. Także ja wiem, że takie sytuacje mają miejsce, ale w większości przypadków są to gdzieś tam strzały wilka na jakiejś polanie, na jak przechodzi przez drogę. Spoko, i ja absolutnie chciałbym takiego ujęcia, tak typowo dla siebie, że miałem jegomościa przed obiektywem, ale no nie za wilkiem. Już nie będę tak szarżował w tych moich planach, bo lepiej być miło zaskoczonym niż niemiło zaskoczonym i zawiedzionym. Szkoda. Ja mówię, przy takich wyjściach jak ja sobie wychodzę w plener, nie zakładam sobie zbyt wiele. Oduczyłem się już natomiast chodzenia i focenia byle czego, co gdzieś mi się nawinie przed obiektyw. Już doświadczenie trochę pokazało mi, że takie focenie, o tutaj siedzi sikorka, pstryk, 200 zdjęć sikorki, to jest bez sensu, nikomu się tego później nie chce obrabiać, gnije to gdzieś na dyskach albo takie nieciekawe te zdjęcia. Jeszcze co innego, gdyby na przykład ta sikorka usiadła na jakiejś fajnej, ciekawej gałązce albo z naprawdę dobrą odcinką tła, żeby jej zrobić takie fajne zdjęcie, gdzieś tam przebłysk światła na skrzydełku padnie, ta startuje, no miód malina, ale oduczyłem się takiej fotografii wszystkiego naraz i o, tutaj mamy na przykład, o, wróbel, pstryk, pół karty wróbla, nie? Także nie zakładam sobie zbyt wielu celów, jak wyjdę, nie mam zbyt wielkich oczekiwań, bo chcę zwyczajnie spędzić czas w terenie z aparatem, troszeczkę się sprawdzić, troszeczkę się przepędzić tutaj po tych nierównościach, zobaczyć jak wygląda okoliczna fauna i flora, bo ona z tygodnia na tydzień się zmienia. Także to jest taki główny cel i teraz zabrzmie bardzo w sposób oklepany,
a fotografia jest tylko dodatkiem, a tak naprawdę gówno prawda. Także nic, no dobra, ja już w zasadzie wychodzę z tego lasu. Widzimy się do następnego razu.